Dzień dobry, dziś kolejny film z legendą w wersji 1.15. Po raz kolejny jestem na tym moim, można powiedzieć, najgłębszym polu testowym, gdzie mam zakopane 4 monety. Pod tym znacznikiem jest denarek jagielloński na 21 cm. Pod tym znacznikiem tutaj jest krzyżówka średniowieczna, wczesnośredniowieczna, tam XII-wieczna powiedzmy, czy XIII-wieczna, denarek krzyżowy. Tu mam denar rzymski, klasyka, i ostatnim celem jest cel w sumie najłatwiejszy. Gdzieś tu, myślę, że wykrywaczem znajdę, jest zresztą tu powinien być. Tak, tu jest niebieski znacznik i tu jest cel najłatwiejszy, szóstak koronny, bodajże Jana Kazimierza, na 31 cm. Te 3 pierwsze cele są celami bardzo trudnymi. Zostały tak zakopane, by właśnie były trudne. Dzisiejszym tematem będzie porównanie trybów klasycznego, czyli z dyskryminacją, i trybu Beast Mode w legendzie. Z tym, że dziś będę używał ustawienia Deep Target, czyli głęboki cel. Zobaczymy, jak to działa, i myślę, że na koniec Wam coś tam poopowiadam. Pierwsze co do ustawień. Noise cancel zrobiłem, telefon wyłączyłem, reaktywność ustawiłem tutaj na 4, by dać troszeczkę tak jakby benefit tej głębokości, raczej wspomóc jakby tą głębokość. Nie jestem fanem skrajnych ustawień reaktywności. Reaktywność ma być dopasowana do warunków gruntowych. Co do pozostałych spraw tutaj, to Deep Tones mam na 0, Field G 0, Stability na 3, Field żelaza 0. Tak, używam tego wykrywacza i nie mam z tym żadnych problemów, bo umiem rozpoznawać żelazo. Co do tutaj ustawień pozostałych, to audio gain jest na 3, znaczy na 4. Myślę, że zostawię na 4, chociaż tyle, prawda? Tak więc jestem, no i mam multitony włączone oczywiście. Wykrywacz został dostrojony do gruntu. Posłuchajcie, jak wykrywacz zachowuje się nad tymi głębokimi celami. Pierwsza stabilność. Poza celami myślę, że ta czułość jest zbyt wysoko i damy ją na 22. Czyli 22 to chyba ulubiona czułość i w wersie, i w legendzie, i w Equinoxie. Dla mnie taka ciekawostka. No, jest w miarę stabilnie. Troszeczkę warunki się zmieniły ostatniego razu, bo jest bardziej wilgotno, co ma również znaczenie. M1. Czułość 22, multitony, wykrywacz dostrojony, reaktywność 4, filtry widzieliście. Zaczynamy. Zaczynam. I denarek jagielloński na 21 cm. Myślę, że nie. Denarek krzyżowy. Myślę, że nie. Myślę, że denar rzymski również nie. No i szóstak, który jest tutaj wykrywany w sumie bez żadnego problemu. Tak to wygląda zachowanie tego wykrywacza w trybie klasycznym. Cóż, teraz, tak jak mówiłem, pobawię się trochę ustawieniem, można powiedzieć, filtru Deep Targets, czyli głębokie cele. Ten fit ma 6 poziomów. Myślę, że spróbuję ustawić go na 4 i sprawdzić,
sprawdzę, czy jest pewna różnica. Pierwsza, stabilność. Myślę, że nie ma różnicy, jeśli chodzi o stabilność. Cel pierwszy, denarek jagielloński. Tu myślę, że się to nie uda. Denarek krzyżowy. Niewątpliwie wykrywalność się zmieniła i otrzymuje w sumie dobre ID, prawda? Więc tu coś się zmieniło i to ustawienie dało mi pewien benefit. Teraz będzie denarek rzymski. Myślę, że stabilność jest. I wykrywalność się pojawiła. Nie jest to nic idealnego, ale to jest test, czyli rozważania na temat teoretycznych możliwości wykrywacza. Ostatnim celem będzie cel łatwy, czyli szóstak koronny na 31 cm. Jest wykrywany oczywiście bez żadnego problemu. Jak widzicie, różnica jest widoczna. Denarek jagielloński jest celem niezmiernie trudnym. Głębokość 21 cm w tych warunkach gruntowych jest to za dużo. Praktycznie chyba dla każdego wykrywacza, bo jeszcze nikt go tutaj sensownie, że tak powiem, nie wykrył. Natomiast te dwa cele można powiedzieć, że się pojawiły w tym trybie. Dzisiejszy materiał dotyczy porównania z trybem Beast Mode, więc sprawdzę od razu Beast Mode. Na ustawieniach reaktywność również będzie 4. IR pozostawię w standardzie 3. Więcej ustawień tutaj nie mam. Audio gain na 4, tak jak było poprzednio. Strojenie do gruntu. Strojenie do gruntu, pamiętajcie, że w tym trybie musi być, że zawsze ląduje na 0, więc trzeba ten wykrywacz dostroić, co jest niezmiernie ważne w trybach all-metalowych. No i zaczynam od denarka jagiellońskiego. Aha, czułość. Czułość 22, czyli podobnie jak było. Nie mam sygnału. Niewątpliwie wykrywalność jest. Nie mam ID. Pełna stabilność wykrywacza. Myślę, że jest bardziej stabilny ten wykrywacz niż w trybie klasycznym, w tych ustawieniach, które były poprzednio. I niewątpliwie wykrywalność jest. Tu się aż prosi, by podnieść tą czułość i podwyższyć ten audio gain, żeby byłoby to lepsze. Teraz będzie denar rzymski na 31 cm. Te ustawienia tutaj chyba są troszeczkę za słabe. Natomiast cichutkim sygnałem jest tutaj wykrywany szóstak koronny na 31 cm. Jak widzicie, pewna różnica jest, ale jest również różnica w stabilności. Spróbuję podnieść czułość do 24 i miałem tego nie robić w sumie. Ten audio gain był na 4, spróbuję go dać na 5. Miałem tego nie robić, ale cóż, skupię się na dwóch celach, czyli na denarku krzyżowym i denarku rzymskim. Zdecydowanie lepsza słyszalność. Bez ID, ale myślę, że cel do wyciągnięcia. Denar rzymski.
Coś tu się pojawia, ale to chyba nie to. Tu jest, można powiedzieć, że wzmocnienie tego sygnału. No to mieliście porównanie dwóch trybów. Trybu klasycznego z opcją Deep Tone, czyli głębokie tony. I wynik był następujący. Kwestia w ogóle oceny tych wyników. Ja myślę, że wielu z Was jest, którzy oglądacie te filmy moje, jest ludźmi myślącymi. I to, co tutaj pokazałem, jest jakby teoretycznym wynikiem głębokościowym wykrywacza Legend w tych dwóch trybach. Jeśli zastanowicie się nad pewną sprawą, to zrozumiecie i otrzymacie klucz jakby do zrozumienia wszelkich testów YouTube'owych głębokościowych. To jest bardzo proste. Denar rzymski na głębokości 31 cm. Jeden wykrywacz, powiedzmy wykrywacz A, wykryje ten cel delikatnym sygnałem, będzie on wykrywany. Drugi wykrywacz, wykrywacz B, nie odkryje tego celu, nie wykryje. Oglądając filmy na YouTubie, wiele osób myśli oczami, jak ja to mówię, a nie mózgiem, nie? Dlatego, że tak naprawdę w waszych oczach widzicie wynik 0 i 1. Wykrył, nie wykrył, lepszy, gorszy. Co jest sprawą wręcz żałosną, można powiedzieć. Dlatego, że różnica w głębokości tych wykrywaczy może wynosić centymetr. Centymetr przy głębokości 31 cm, no to jest ile? Powiedzmy, liczmy 30%, 100%, 3 cm na tych 30 cm to będzie 10%. Więc myślę, że ta różnica w głębokości to będzie 3,3%. Na tym jednym celu, w tym jednym miejscu, w tych warunkach gruntowych, a wiele osób oceni wykrywacz lepszy, gorszy. A te 3% czy nawet więcej może być związana z błędami w ustawieniach, gruntem, który wykrywacz lubi albo nie lubi, bardziej lub mniej, może się zmienić gdzie indziej. Może się wiązać z mineralizacją, z pogodą, z tym, czy użytkownik lubi testowany wykrywacz, czy nie lubi, jak go zna i tak dalej, jakie ma ucho, jak słyszy. Więc tak naprawdę nie oceniajcie tych trybów i wykrywaczy ogólnie przez pryzmat pól testowych. Zobaczcie, jak to fajnie działa na tych polach testowych. Jak ktoś wykonuje test na torze testowym, to jest po to, żebyście zobaczyli, jak ten wykrywacz działa, jakie daje audio, jak reaguje na cele, czy Wam się to podoba, czy się nie podoba, ale porównując je z innymi wykrywaczami, często można popełnić wielki błąd, bo to nie tak działa. Parę słów jeszcze na temat Legenda, no tak zupełnie dla osób, które nawet tego Legenda nie lubią, powiedzmy, czy nie lubią firmy Nocta, no to muszę powiedzieć tak, no wiadomo, że kopiują, nie? To jest sprawa jasna, prawda, no bo to jest wiele zapożyczeń, można powiedzieć, z tych najlepszych zapożyczeń. Jednak trzeba pamiętać, że ta firma ma zasięg światowy i pracuje tam wiele osób, które chce, żeby wykrywacz był najlepszy. Wykrywacz, powiedzmy, nie wiem, jest na pewno 2 lata, albo może 3 lata, chyba 3 lata jest na rynku, wyszło do niego wiele update'ów, więc oni się starają, ten cały zespół tych osób stara się, żeby ten wykrywacz był lepszy, więc trudno powiedzieć, że Legend jest złym wykrywaczem. Jest bardzo dobrym wykrywaczem za bardzo dobre pieniądze. 2500 zł za nowy wykrywacz działający w multifrequency, który był regularnie update'owany. Więc tak trzeba na to patrzeć. Ten wykrywacz nie może być zły. Wiadomo, że w moim odczuciu Legend jest takim trochę nieoszlifowanym diamentem, bo czasami widzę pewne nielogiczne sprawy, jeśli chodzi na przykład o testy czy o wyniki. Bywa różnie po prostu. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Nie ma takiej jakby powtarzalności również w tych testach, jaką bym oczekiwał, ale to są sprawy zupełnie marginalne, one są widoczne w ogóle tylko i wyłącznie w testach. Ogólnie wykrywacz jest łatwy, prosty i przyjemny w użytkowaniu. Złego słowa na niego nie powiem. No dobra, ale żeby tak ubogacić Wam ten obraz całego tego, to pokażę Wam, jak na tych celach działa Manticore. Na jakichś tam ustawieniach dosyć takich prostych, byście zobaczyli. Może też parę słów na temat wyników później obydwu wykrywaczy.
No z jedną ręką to tak słabo dosyć. O, powiedzmy tak. Kabel, pamiętajcie, że w testach kabel musi być owinięty ładnie, a poza testami już nie. Dobra, jakoś to obwiniemy, żebyście byli zadowoleni. Dobra. O, myślę, że nikt się nie przyczepi. Tak. Manticore. Folia z Allegro, petarda, rulon 10 zł plus wysyłka impostem. Jakiś tam guard, nie pamiętam, Ora Guard, czy nie wiem, coś w tym stylu, taka folia, którym oklejam wszystko, że tak powiem. I muszę powiedzieć, że panel słuchawkowy Deusa mam już długo, na pewno przeszło rok. To ta folia w ogóle się nie zmatowiła, jest perfekcyjna. Więc w całości mam oklejone to. Wiadomo, że tam jakieś tutaj niedoróbki są. Brakuje tutaj paru milimetrów. No ale wiecie, jak się postaracie, będziecie mieli to idealne. Tu będzie jeszcze taka ramka wycięta, prawda, tam kupiona, zrobiona na drukarce, by to się nie przewracało, by się to tam, że tak powiem, nie obijało. Dobra, może tak, co do ustawień. Recovery zmienię na 4, żeby było sensownie. Tu zmienię na taki, można powiedzieć, dosyć banalny Ferrolimits. No to taki Ferrolimits, powiedzmy, z górnym 4, no 4 powiedzmy, a z dolnym 2. O, 2, taki. To w sumie nie ma tutaj ten znaczenia w tym teście głębokościowym, dlatego że powinniśmy otrzymywać dosyć dobre audio. Noise Cancel sobie zrobię później. Alterenian General, bardzo dobry program, głośność. Co my tu jeszcze mamy z tych ustawień? Tu mam ustawione generalnie tak jak wszyscy. Profil audio, czyli temat audio. Używam tego zaczarowanego, można powiedzieć, bencha, to chyba znaczy zaczarowany. Myślę, że ma więcej niuansów niż normal, więc tak sobie, że tak powiem, używam tego, nie? Dobra, no to tutaj to jest dosyć prosty wykrywacz, więc myślę, że tutaj wiele nie zrobimy więcej. Myślę, że się ustabilizował na -6, chociaż tutaj nie mamy EMI w tym rejonie, więc nie powinno być tutaj żadnych zakłóceń. Strojenie do gruntu. Bardzo nisko się stroi. No dobra. Czułość 23. Kurde, dam te 22. To jest trochę krzywe. O, dobra. Tą czułość 22, bo było chyba to przy legendzie, chociaż tu skala jest do 35. Stabilność. Wiadomo, że tutaj to jest, tego nic nie rusza, bo to jest bardzo stabilny wykrywacz. No i tak, zaczynam od denarka. Na tym ustawieniu jest cisza. Myślę, że mamy to i że identyfikacja jest prawidłowa. Teraz denar rzymski. Myślę, że jakiś szmer tu jest, prawda? 24 czułość. A pinpoint?
pokazuje go 3 cm tutaj. Myślę, że całkiem dobrze. No i szóstak, tu jest bardzo dobre, prawidłowe ID. Widzieliście dwa wykrywacze, można powiedzieć wykrywacze z dwóch różnych bajek, różniące się, że tak powiem, w wielkim, jeszcze przepraszam, na tej czułości podwyższonej denarek jagielloński milczy na czułości 26, które pozostaje, no powiedzmy gruntowo może już to 26 jest troszeczkę niestabilne, prawda? To więc to nie. Ale również tego denarka jagiellońskiego na czułości 26 Manticore w tych ustawieniach moich nie widzi. Być może przy jakiejś tam manipulacji udałoby mi się uzyskać troszeczkę więcej, ale chodzi o to, żebyście mieli taki ogólny, że tak powiem, pogląd, jak to wygląda. No ale diabeł tkwi w szczegółach, jak to mówią, prawda? Więc wynik testu jest bardzo teoretyczny, można powiedzieć. W praktyce bywa to troszeczkę inaczej, dlatego że w praktyce wielkie znaczenie ma tak zwana kultura pracy wykrywacza, jego zdolność do czystego wykrywania jakby celu i tego by Was zatrzymał. W teorii wygląda to dosyć podobnie, lecz w praktyce mogą wyjść zupełnie inne sprawy, bo ta super stabilność i odporność na EMI Manticora może tutaj dać dużą przewagę. W teorii wygląda to bardzo podobnie. Więc myślę, że jest to taki temat troszeczkę do rozkminki. Mimo używania innych ustawień, ten denarek chyba jagielloński, jeśli chodzi o Manticora, był wykrywany ledwie, można powiedzieć. Najlepiej tutaj chyba działał Low Conductors, czyli General Low Conductors. On tutaj sobie się sprawował najlepiej, dlatego że był tu pewien szmer i było tam, pojawiało się raz do czasu prawidłowe ID. Wątpię, czy udałoby mi się to odnaleźć w realnych warunkach, ale w teoretycznych można powiedzieć, że w jakiś sposób ten cel został zaliczony. No, myślę, że na dziś to wszystko, a jeszcze nie wszystko. Muszę Wam powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Będzie to rzecz związana, myślę, że ogólnie z wykrywaczami, ale na bazie Legenda. Jeśli chodzi o porównanie programu klasycznego z programem, można powiedzieć, goldowym, bo to jest, Beast Mode jest jakby programem goldowym, czyli all-metalowym, sprawa nie jest taka prosta. Po prostu tak. Wszystko zależy od gruntu. Wszystko zależy od warunków gruntowych, w jakich szukacie. W pewnych warunkach, tych trudniejszych gruntowych, programy all-metalowe mają przewagę. Bez dwóch zdań. Są głębsze, otrzymujecie dobre ID, nie ma jakichś tam zakłóceń, peryczyn i tak dalej. Natomiast w terenach łagodniejszych te tryby all-metalowe tracą swoją przewagę, bo tryby klasyczne z dyskryminacją są bardziej rozbordowane jakby programowo, tak ja to oceniam. Działają w nich różne boosty, wzmocnienia i tak dalej i w gruncie łatwiejszym może dojść do sytuacji, że programy klasyczne będą programami głębszymi. I to widać w wielu wykrywaczach, które posiadałem i które używałem w systemach pracy goldowych, czyli w Deusach, w F19, nawet w Youngsunie, w Fisherze T2, raczej co ja gadam, na Technetixie T2, że mi się pieprzy. Tak to po prostu działa. Bardzo fajnie było to widać w ORX-ie z białą cewką, gdzie rzeczywiście ten ORX w warunkach
trudnych z tą białą cewką 9-calową radził sobie perfekcyjnie, ale tracił w programie Deep, który tam był, prawda? Ale jak poszło się w warunki jakby łagodne, dosyć takie piaszczyste, czy bez mineralizacji, to znów te programy Deepowe miały przewagę. I to chyba głównie tak na bazie właśnie tego RX-a, którego najbardziej eksploatowałem, jeśli chodzi o program Gold, doszedłem do takich wniosków, że wszystko zależy od gruntu. Dziwiłem się, czemu ten program Gold, który jest w ORX-ie, w Deusie 1, nie ma takiej rzeszy zwolenników, tak, bo ja byłem naprawdę zauroczony tym programem. Ale sprawa okazała się jasna, jeśli robiłem testy w terenach oddalonych, powiedzmy 200 km na północ czy 200 km na południe, gdzie warunki glebowe są łatwiejsze, okazywało się, że te programy klasyczne właśnie, ten Deep, jest programem skuteczniejszym, po prostu bo jest programem głębszym. I to jest tajemnica właśnie programów goldowych, to jest również tajemnica Beast Mode. Nie wszędzie on będzie doskonałym rozwiązaniem. W niektórych warunkach może się okazać, że programy klasyczne będą lepsze. Tu praktycznie można powiedzieć, jest pewna, może minimalna przewaga programu Beast, czy całego tam, programu klasycznego, akurat w tym miejscu, ale jest to pole, które z moich 5 pól testowych ma najłatwiejsze warunki gruntowe. W ogóle to pole dlatego wybrałem, by mieć coś łatwego blisko swojego miejsca zamieszkania, by móc testować wykrywacze w stosunkowo łatwym gruncie, ale porównując wasze warunki w środkowej Polsce, przy glebach bielicowych, czy piaszczystych, czy nawet takich lekko gliniastych, lesowych, to nie jest to jest i tak trudniej, nie? Więc dlatego to pole tutaj powstało i tutaj minimalną przewagę ma już ten program klasyczny. Natomiast na tych pozostałych polach program typu tego Beast Mode działa po prostu lepiej. Jest, myślę, bardziej fantodajny. Więc wy po prostu musicie sami zadecydować, co chcecie używać, bo to, co pasuje do waszych warunków. Ja wam kiedyś powiedziałem chyba w filmie z Legendem, że to jest narzędzie, którego trzeba użyć w dobrym czasie, w dobrym momencie i w dobrym miejscu. Więc jeśli się tego nauczycie, a ja was tego nie nauczę, to musicie to sami sobie ogarnąć, no to będziecie korzystali z jakiegoś tego programu. Ważne, by wiedzieć, gdzie użyć, kiedy użyć. Na tym polega znajomość wykrywacza, a nie tylko po prostu machania cewką. Bo można coś wyciągnąć więcej. Tryby goldowe, również Beast Mode, ma również tą zaletę, że jest on troszeczkę inaczej skonstruowany i umożliwia znajdowanie celi, które w innym trybie są jakby niewidoczne. Po prostu inaczej działa. To tak jak wykrywacz, nie mówi się, że jest wykrywacz lepszy czy gorszy, tylko wykrywacze się po prostu są inne wykrywacze. Ten wykrywacz jest inny i dzięki swojej inności może znaleźć jakby coś więcej. No. Co do Manticora jeszcze powiem, to nie jest wykrywacz taki, że wydacie pieniądze i pójdziecie w polo i będziecie królem, nie? To nie. Ja też na samym początku, jak ten wykrywacz wziąłem, to się troszeczkę tak, że tak powiem, zastopowałem, bo nie było tak, jak powinno być według mojego uznania, ale zrozumiałem bardzo szybko, gdzie popełniłem błędy i wszystko sobie ponaprawiałem i teraz w tej chwili wykrywacz pracuje do mnie bardzo dobrze. No to na dziś to tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia.